Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobie sprawdzimy dwie rzeczy takie popularne mity w naszej akwarystyce. Pierwsza rzecz dotyczy glonów, w sumie druga też, bo obie rzeczy są ze sobą powiązane. Czy krewetki zjadają glony? Krewetki nie amano, tylko te takie bardziej popularne, czyli neokarydiny oraz karydiny. No i druga rzecz, czy mogę przenieść glony z jednego akwarium do drugiego? Akurat tak się składa, że tutaj mam takie wiadereczko przygotowane roślin specjalnie na tę okazję, pełne anubiasa porośniętego krasnorostami. Krasnorosty są często takimi glonami, że mówicie mi, że po prostu nie możecie sobie z nimi poradzić i wyrzucacie wszystkie rośliny, które były nimi zainfekowane. Zresztą mi też w tych akwariach moich jest ciężko sobie z nimi poradzić, ale zaraz Wam wyjaśnię, o co mi tutaj chodzi. Zobaczcie tylko na to. Pełne wiadro i te wiadro jest właśnie całe obrośnięte anubiasami w takiej papce, w takim, sam nie wiem, czy to są krasnorosty, czy co to jest. Część powyrzucam, ale część będę musiał uratować. Jak to zrobić? No nie chce mi się tutaj tego odrywać, bo w większości przypadków nie da się tego glona oderwać, albo oderwę go razem z liściem. Tak więc postanowiłem, że po prostu najzwyczajniej w świecie wezwę do pomocy krewetki. Krewetki, które mam tutaj w tych zbiornikach. Te zbiorniki są wolne od glonów, tak od razu powiem, bo będziemy sprawdzali oczywiście, czy mogę przenieść też glony do tych zbiorników. W tych akwariach, no akurat tak się złożyło, że nie mam żadnych glonów. Mamy tutaj zwykłe Neocaridina davidi oraz redsherki, a tu mamy najprostsze karydiny. Zaraz zobaczycie, jak wszystko będzie ładnie obsadzone przez te krewety. Wszystkie krewety się zlecą na pewno na te glony. O, zobaczcie tylko to. To jest nie do obskubania. Można próbować, ale wątpię, żeby się udało. To wsadzimy tutaj. Jeszcze część z tego. Wrzucimy tutaj do moich redek. Zobaczymy, jak one sobie z tym też poradzą. I tutaj mamy glony. W tym akwarium są glony, co prawda, ale nie tego typu. Są glony nitkowate tam z tyłu. No, były, bo widzę, że coś ich mniej teraz jest. A, są. Tam z tyłu są. Zresztą za chwilę Wam wyjaśnię, co z tymi glonami. Tu widzę, że za dużo włożyłem i zaczynają one się rozchodzić. Te krewetki zaczynają od dołu obchodzić rośliny. Zobaczcie sami. Zaczynają to wszystko obgryzać. Przypuszczam, że jutro jak przyjdę, to już tego nie będzie. I to samo tutaj, tu lepiej widać, bo jest bardziej przejrzysta woda. Od razu zainteresowały się tymi glonami. Za chwileczkę Wam wyjaśnię, dlaczego to się tak stało. I tu też widać, że krewetki się tym interesują. Tutaj troszeczkę mniej, bo dopiero co karmiłem. Zresztą wszędzie karmiłem. Tylko tutaj tych krewetek jest troszeczkę mniej w tym zbiorniku. Ale jak widać, one też obłażą i też zjadają, będą czyścić nam te rośliny. No i dobra, jak to jest w końcu z tymi naszymi krewetkami? Czy one jedzą te glony, czy one nie jedzą te glony? Bo jak widzicie po moich roślinkach, nie ma nawet śladu na nich, że tam kiedyś był jakiś glon. Z moich obserwacji wynika, że jeżeli krewetki nie mają dostępu do jakiegoś glonu i im go dostarczymy, tak jak ja dostarczyłem tutaj na sezonkach tych, które widzicie, no to wtedy bardzo chętnie go zjadają. W momencie, kiedy mają tego glona w naddatku, tak jak na przykład tutaj ten glon cały czas tam powstaje, no to one pewnie go skubią, ale nie widzimy takich efektów, no bo glon cały czas narasta i jest zjadany. Problem leży gdzie indziej. Jeżeli byśmy chcieli się pozbyć, no to niestety nawet chmara krewetek nie jest w stanie sobie poradzić z niestabilnym zbiornikiem, który boryka się z problemem właśnie takim, że powstają w nim jakieś glony. No i teraz od razu możemy przejść do tego drugiego problemu, czyli czy możemy przenieść glony z jednego zbiornika do drugiego zbiornika. I tak, jeżeli mamy stabilny zbiornik, to nam to w niczym nie przeszkodzi. Jeżeli mamy stabilny zbiornik, to na wytworzenie dużej ilości glonów tam nie przeszkodzi, bo zbiornik sobie z tym poradzi. Rośliny, które są, wygrają z tymi
glonami, które tam dostarczymy i nie będzie w tym problemów. Zarodniki glonów możemy nawet na rękach przenieść, bo nawet o tym nie wiemy, a one tam mogą być jakieś tam drobne zarodniki, które po prostu jak wsadzimy ręce po to, żeby, nie wiem, przyciąć roślinę, a jak staram się utrzymać tam stabilność biologiczną, to staram się pokazywać Wam na wszystkich moich filmach, które znajdziecie na moim kanale, gdzie Was serdecznie zapraszam. Żeby test był bardziej wiarygodny, dorzuciłem tutaj do tego zbiornika jeszcze troszeczkę mchu, który miałem mocno porośnięty przez takie glony nitkowate. Te glony nitkowate, wiadomo, mam je w wielu swoich zbiornikach, gdzie też mam krewetki i one się tam rozwijają. A tutaj, zobaczcie, tych glonów w tym zbiorniku wcześniej nie było, dlatego krewetki bardzo chętnie się nimi zajęły. Co tylko po raz kolejny potwierdza to, co Wam powiedziałem w tym filmie. Zobaczcie, tutaj te roślinki są wolne od glonów. Rośliny, choć wcześniej mocno oglonione, teraz są od glonów wolne. Krewety bardzo chętnie glon obskubały, no bo tak jak mówiłem, tutaj glonów wcześniej tego typu nie było.